Jesteśmy w Białgorodzie Dnistrowskim, a tutaj za mną jest twierdza Ackermann. W sumie jeszcze nie wiem za dużo o historii, ale tutaj obok jest kawałek wykopanego starego greckiego miasta, które zostało fundowane w VI wieku przed naszą erą. Długi czas było takie miasto i podejrzewam, że twierdza też jest z tego samego okresu. Miasto nazywało się Tira, a dlatego taka nazwa, bo leżało nad rzeką, która wtedy nazywała się Tiras. No a dzisiaj wiadomo, że nazywa się Dniestr. A tak naprawdę jest to liman Dniestru, czyli takie rozlewisko rzeki, które później uchodzi zaraz do Morza Czarnego. Miasto założyli Grecy, a dlaczego akurat w tym miejscu? Bo to było dobre miejsce, jeśli chodzi o komunikację portową. Na dole był port, miasto rozwijało się na szlaku handlowym, handlowali, przypływały, wypływały stąd łodzie. A czemu w ogóle współczesna też nazwa tego miasta Białgorod, czyli Białe Miasto? Dlatego, bo zobaczcie, ono było w dużej części zbudowane z takiego naturalnego białego kamienia i jak przypłynęli tutaj pierwszy raz, nie wiem kto, teraz akurat, to nazwali to miasto właśnie od tych budynków na biało. Biały Gród. Biały Gród. Białgorod. Białe Miasto. No z tego co widać, cały czas jeszcze tutaj trwają prace wykopaliskowe. Na pewno tutaj ziemia jeszcze kryje wiele tajemnic, jeszcze do tej pory nieodkrytych. A my teraz schodzimy w kierunku Limana. I jeśli się uda, to spróbujemy tą twierdzę obejść dookoła. Ale Dorenda jeszcze znalazła tu jakąś ścieżkę. Do samej twierdzy chyba nie wejdziemy, bo już tutaj byliśmy wcześniej. Ja byłem tu 3 razy, Dorenda była też jakiś czas temu. W środku jakoś bardzo wiele ciekawego nie ma, po prostu takie ruiny trochę w lepszym stanie. No, Maciek mówił, że właśnie, że pierwszy raz jak było, to bilety kosztowały 4 grivny, a teraz kosztują 80. No, strasznie. A ja pierwszy raz jak byłam 13 lat temu, to z tego co pamiętam w ogóle biletów nie było, nikogo nie było. Po prostu można było chodzić, łazić po murach i tak dalej. Teraz jest turystyczne miejsce. Tak, ale to też troszeczkę przesadzają z taką ceną, bo jednak 80 euro dla Ukraińców to jest... Nie euro. 80 hrywien dla Ukraińców to też jest kupa kasy. Dla nas to jest kupa kasy, bo... No, to jest jakieś 13 zł. To jest za tyle mniej więcej taką mamy średnią dzienną przeżycia w Ukrainie. Z jedzeniem, z piciem, z jakimś piwkiem, przyjemnościami, lodami i tak dalej. No, na dwie osoby. Wcześniej, no to oczywiście można na to wydać, ale skoro widzieliśmy to... Ackermann. Stepy akermańskie. Znacie Mickiewicza, prawda? Nie. Dorenda jeszcze nie. Powiedz. Nie pamiętam. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, wóz nurza się w zieloności i jak coś tam. Kiedyś znałem, ale już zapomniałem. No i co? Wygląda na to, że chyba nie obejdziemy, bo Jest tabliczka prachoda, nie. tutaj tabliczka przejścia nie ma, nie wolno. No wiadomo, gdzieś tu przez tą siatkę można by przejść. Ale patrzcie, co się dzieje. Zaczęli wzmacniać mury takimi wylewkami betonowymi. Pewnie zagrażały, że się przewrócą. Tu też jest jakaś baza, nie wiem, wypoczynkowa czy coś takiego. Ale siedzi jakaś ochrona. Zobaczymy, może nas tam jakoś przepuszczą do Limana chociaż. No więc chcieliśmy obejść, ale nagle było ogrodzenie. A tam obok budka, więc dla pewności pytaliśmy, czy jest jakaś ścieżka dookoła, żeby dookoła przejść. A ten pan, to co, nie kupicie biletu? No dobra, wpuszczu. I wpuścił nas na ten teren, do którego tak naprawdę nie ma wstępu. On powiedział, czemu nie idziecie na twierdzę. Mówili, że bilety drogie, po 80. A on mówi, a to tak machnął ręką, a to idźcie tędy tą ścieżką. Jak ktoś przejdziecie przez wodę, a jak nie, to sobie przejdziecie przez kriepaść. Хорошо. Zobaczymy, jak przejdziemy. Teraz mamy ścieżkę taką po kamieniach. Myślę, że tędy lepiej iść. Także widzicie, koniec języka za przewodnika.
Trzeba zawsze pogadać z jakimś człowiekiem i zawsze się znajdzie jakieś rozwiązanie nawet każdej trudnej sytuacji. A tutaj liman. Tak się rozlewa Dniestr. Powiem wam, że bardzo lubię takie stare budowle, jakieś, gdzie czuć tą historię. No, VI wiek przed naszą erą, no to jest kupa historii, ale najbardziej w tych miejscach lubię się pokręcić właśnie jakimiś takimi tajnymi ścieżkami, gdzie już turyści nie wchodzą. Wtedy zawsze coś ciekawego można zobaczyć, coś innego takiego, wiecie. Co się Dorenda okazało? No, że to nie jest tylko ścieżka dookoła, tylko po prostu dochodzi do miejsca, gdzie wszyscy chodzą, którzy tutaj weszli, więc możemy normalnie wejść na teren. Pan nas puścił, nie? Więc możemy po prostu wejść. Da się w każdym razie. Czytaliśmy trochę na temat historii i z tego co zrozumieliśmy było tak. W VI wieku przed naszą erą zaczęli tutaj budować miasto i pierwsze wzmocnienia, ale dopiero w VI wieku naszej ery zaczęli budować właściwą twierdzę, a najważniejszą część cytadela, tu chyba jest to, ale jeszcze nie jestem tego pewna, zbudowali w XIII wieku dopiero. Potem w XV wieku zaczęło przejęta przez Turków i no w ogóle nazwa cały czas się zmieniło w zależności od języka, ale zawsze coś takiego jak biały kamień, biały zamek było. Akerman, teraz nazwa, która jest teraz, to też znaczy biały kamień. Z języka tureckiego, tak? Tak, z języka tureckiego. No i jak Turki tu przyjechali, to przez 3 wieki no, bardzo często przebudowali wszystko w zależności od potrzeb, bo dużo ataków było, a potem już Ruscy byli. Jak ja tu byłem pierwszy raz w tej twierdzy, to naprawdę była w o wiele gorszym stanie, a teraz widać, że przechodzi rekonstrukcję i wiele rzeczy jest na nowo zbudowanych, na przykład te tutaj u góry pionowe murki. Mi się wydaje, że coś takiego było, ale może nie wszystkie. Może nie wszystkie i na pewno nie było tych schodków i tych barierek, po prostu można było biegać po tych murach, a teraz tylko w wyznaczonych miejscach. Tam dalej jest napisane, że już na przykład nie wolno chodzić. Tam jest ładny widok na miasto.
Za moimi plecami ta wieża to jest minaret, ale też jest tam tabliczka, że kiedyś tam stała cerkiew. Tak, bo tu właśnie jest napisane, że cerkiew był z XIV wieku i zniknęła w XV, a wtedy właśnie Turcy. A, czyli najpierw pewnie była cerkiew, a potem przemienili na meczet i postawili minaret. Pewnie cerkiew była zniszczona, a tylko co zostało i zmienili na minaret, coś w tym stylu, podejrzewam. Tak. A tu, jak Dorenda całkiem słusznie stwierdziła, już nic ciekawego nie ma, same turystyczne atrakcje, ale nie do końca, bo tu jest taki stary budynek postawiony na nowo, no ale pewnie przedstawiający, jak kiedyś wyglądały. Stoi na kołach, na 6 albo na 8 kołach i w środku coś jest, ale nie znam tego słowa, więc nie wiem do końca, do czego to służy. Aha, no faktycznie. A tutaj nie wiem, jak to się poprawnie mówi, taka wyrzutnia, coś w tym stylu do rzucania pocisków. Ma to jakąś fachową nazwę, nie pamiętam. Kuźnia. Udało się wyjść. Tak. Głównym wyjściem. No, dziadek nas wpuścił, więc myśmy tylko zapytali, czy jest taka ścieżka, żeby obejść po brzegu twierdzę. A on powiedział, że można nas tędy wpuścić, a jak chcemy, to sobie wyjdźmy już głównym wejściem, więc przy okazji zwiedziliśmy też twierdzę, no więc nie czujemy się w jakiś sposób, że oszukaliśmy, no po prostu nas wpuścili i tyle, no. Nie bezpośrednio, ale którędyś tam. Ale widzieliśmy jeszcze inne miejsce, gdzie chyba też dałoby się wyjść albo wejść. Sprawdzimy jeszcze. Chcemy to jeszcze zobaczyć, faktycznie tak. da się tam dojść z tej strony. I wygląda na to, że nasza podróż się powoli kończy. Słuchajcie, siedzimy w pociągu z Białgoroda prosto do Lwowa. W ogóle jakieś dziwne, bo wczoraj, przedwczoraj sprawdzaliśmy bilety i w ogóle nie było miejsc na tydzień, 2 tygodnie do przodu. I tak z głupia otworzyłem internet, jak siedzieliśmy przy obiedzie, patrzę, są 2 miejsca. A tak myśleliśmy, pojedziemy stopem. Trochę się już nam nie chce, trochę się zmęczyliśmy. I nagle jest miejsce na pociąg, więc spokojnie teraz do 4 rano możemy tutaj siedzieć, leżeć, spać. Tak, dokładnie. To jest. Potem będziemy we Lwowie i już prosto będzie do po czwartej będziemy we Lwowie. To jest pociąg, który jedzie chyba do Czerniowic w ogóle, więc jeszcze dalej. A przedział, w którym się znajdujemy, to jest coupé. I zobaczcie, ono wygląda w ten sposób, że tutaj jest miejsce dla 4 osób, 2 na dole, 2 u góry. Nasze są te 2 górne miejsca. Jest to zamykane. A są jeszcze tak zwane przedziały plackartne i on się różni od tego, że tam są jeszcze 2 dodatkowe miejsca i to nie jest zamykane. To jest jakby 2. klasa, a tam to jest 3. klasa. Na 3. klasę już nie było biletów, tak to byśmy pojechali 3, byłoby trochę taniej, ale i tak nie jest drogo, bo to kosztuje około 40, chyba 50 zł. Tak, 50 zł, coś takiego, 48 chyba. A jednak się jedzie spory kawał drogi. Ruszamy o 2:21 mamy odjazd, a tam będziemy 4:20, coś takiego. No to sami zobaczcie, że ponad 12 godzin, 14. No i przejedziemy kawał drogi.
drogi, no już praktycznie będziemy w Polsce. Z Lwowa to jest 2 godziny granica i potem Polska. Także wakacje się kończą. Wakacje, nie wakacje, no nie wiem jak to potraktować. Taki po prostu wyjazd, no. Na wakacjach to się gdzieś leży, piwko popija, a myśmy cały czas potem chodzili. się wraca do pracy. Tak, cały czas w ruchu byli. Słuchajcie, mamy jeszcze tak, Andrzej, nasz przyjaciel tutaj z Białgorodu, podarował nam butelkę czerwonego wina. Tam gdzieś Dorenda już schowała, przy plecaku jest butelka białego wina. Dał jeszcze wodę, a teraz na drogę wzięliśmy sobie 2 litry jakiegoś miejscowego piwka, Jantar się nazywa. Nie wiem, nie piłem go wcześniej, zobaczymy, będziemy testować. Ale jest tak duszno. A wino do domu bierzemy. A wino bierzemy do domu, żeby była jakaś pamiątka, żeby miło wspominać. Tak. Ja muszę się trochę rozebrać, bo strasznie gorąco. A to rozbiera się całkiem, na pewno. Całkiem, tak, Na tak. pewno was to zaciekawi. Nie byliście w tych miejscach w Parku Narodowym, na plaży, gdzie przez 2 dni nie było żywego ducha i po prostu chodziliśmy tam nago cały czas, a potem jak ja założyłem nagle spodenki, żeby iść dalej, no jakby tam przypadkiem się ktoś trafił, to tak mi było nieprzyjemnie, po prostu czułem się tak nienaturalnie. Ale Maciek trochę przesadza, bo to nie było 2 dni, to było od wieczora do rana. No. Mniej niż dobę. 1 dzień i później drugi dzień. Tak, tak. I właśnie dotarliśmy do Krakowa. Tyle co wyszliśmy z pociągu. Nasza podróż od wczoraj, jak weszliśmy w Białgorodzie dokładnie do... Teraz trwała ile, Dorendo? Która jest dokładnie? 13:15. No 23 godziny i 16 już jest. I 55 minut. Także możemy przyjąć, że trwała dobę. I nie była wcale męcząca, bo w tym pierwszym pociągu dużo spaliśmy. W Lwowie byliśmy wcześniej. Trochę za wcześnie, bo jeszcze budki były pozamykane, ale coś się tam udało, jakąś przekąskę kupić. Granica nam poszła błyskawicznie. Trafiliśmy od razu na pociąg do Rzeszowa, z Rzeszowa do Krakowa i tym sposobem szybciutko dotarliśmy do domu z powrotem. No. Także taka wycieczka. Miało być 2 tygodnie, trwało 4, bo dzisiaj też jest poniedziałek, a wyjechaliśmy dokładnie w poniedziałek 4 tygodnie temu, ale myślę, że było fajnie, warto. No, więc do zobaczenia przy następnych wycieczkach.